Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie ikonę i transfer prawostronny, kolorowy w roli głównej. Wykonam ikonę na zwykłej, starej desce i zacznę od gruntowania. Ta deska z mojego doświadczenia jeszcze pracuje i wiem, że papier klasyczny przyklejony bezpośrednio na tą deskę paskudnie się marszczy. Papier klasyczny, którym dysponuję, ma wzór, na którym mi zależy, bardzo malutki. Dlatego pozwoliłam go sobie powiększyć na kolorowym wydruku do odpowiedniego rozmiaru, który pasuje do deski. A teraz, ponieważ transfer w sobie zawiera napisy prawostronne, to nie jest lewostronny wydruk, taki mam po prostu, no to jestem zmuszona zrobić transfer prawostronny. Najpierw nakładam PowerPrint na wydruku pierwszą warstwę i po wyschnięciu nakładam drugą. Używam pędzla gąbkowego, płaskiego, dlatego że zwykłe pędzle od transferów zwykle się dosyć niszczą. I teraz trzecia warstwa. Jak widać, ja te warstwy nakładam na krzyż, czyli wzdłuż, w poprzek, wzdłuż. I teraz tak, wycinam ten wzór tak jak mi pasuje. Tutaj wycięłam po prostu prostokąt. Oczywiście można wyciąć też postać i napisy osobno. Kładę motywem do dołu, czyli tym transferem do dołu, na koszulce, która powinna być matowa, nie błyszcząca, bo do błyszczącej się mocno przyklei i uszkodzi. Teraz zwilżam papier z lewej strony i zaczynam to tak zwane kulanie, czyli po prostu zdejmuję papier z lewej strony. Po pierwszej warstwie tego zdejmowania to wygląda w ten sposób. Ja sobie to ponownie zwilżam i zaczynam zdejmować nadmiar papieru, który tam się jeszcze ciągle znajduje. Dopóki papier się łuszczy, jakby kula pod palcami i pojawiają się te białe kuleczki papieru, to znaczy, że jeszcze nadal trzeba to po prostu dalej pocierać. I teraz tak, na deskę transfer. Ja kleję wszystko na transfer, nie na klej do dekupażu, czyli nakładam cienką warstwę transferu bezpośrednio na deskę, a teraz ten sam transfer nakładam na spilingowany motyw, czyli na ten mój właśnie na tą moją transferową folię. I teraz przykładam motyw do deski tak jak ma być doklejony. Ta deska ma taki nieregularny kształt i niestety nie da się tego zrobić jakoś super równo, zawsze z której strony będzie krzywo. Teraz wałeczkiem sobie wszystko dociskam przez koszulkę i staram się bardzo delikatnie to wszystko zdjąć. Tam są straszne bąble powietrza, zapewniam Cię, że tak jest. Dlatego biorę ten pędzel gąbkowy z transferem na pędzlu i póki on jest śliski, wypędzam wszystkie bąble od środka na zewnątrz. Dorobię sobie ramkę. To ja zwykle domalowuję tło w tym samym kolorze, ale tym razem będzie prosto, więc domalowuję ramkę według tego koloru, który tam był na ikonie. I klej do złoceń nakładam za pomocą takiej dziwnej gąbki z dziurami. Musisz mi uwierzyć na słowo, że on tam jest i teraz będzie to widać, bo po prostu w tym momencie skończyła mi się bateria i musiałam po prostu kontynuować, bo klej już sobie wysechł. On musi się zrobić przezroczysty i po tym jak się zrobi przezroczysty, proszę bardzo, widać strukturę z tej gąbki. Ona nie jest taka kompletnie jednolita. Zrobiłam to po to, żeby Ci pokazać, że złocenia nie zawsze muszą być położone na gładko. Można je położyć przez szablon, można z nich zrobić jakąś fajną strukturę. I użyłam też tutaj złoceń, które mają różne kolory. No ale troszkę to wygładzę, ujednolicę. Pasta woskowa, złota. Poprzecieram teraz brzegi i te moje złocenia w taki nieregularny, cieniowany sposób. Troszkę chcę tą górną linię ikony jednak złagodzić i po paście woskowej jeszcze wosk brązujący. Troszkę ją przydymię, bo ona jest taka jasna, troszkę zbyt dla mnie krzykliwa. Tak więc narożniki pocieniuję woskiem brązującym, to może być też bitum i po prostu pocieniuję również same postacie. Po tym wosku zostawiam ją do wyschnięcia i na koniec wszystko również jeszcze woskuję woskiem bezbarwnym, żeby zabezpieczyć sam transfer.
Więcej o tym, dlaczego tak zrobiłam, a nie inaczej, opowiadam na blogu, także zapraszam. Koniecznie zostaw parę słów od siebie i podziel się tym filmem, jeśli udało mi się czegoś Cię nauczyć. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam.